Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zrobimy wspólnie kolejną dekorację świąteczną. Może to będzie poduszka, może to będzie taka przytulanka, pluszak, jak zwał, tak zwał. Wykorzystamy nowość od marki Pimotki. Na stronie pimotki.pl niedawno pojawiła się nowość, czyli włóczka sznurkowa. Są 3 rodzaje tej włóczki dostępne w sklepie. Ja będę wykorzystywała włóczkę w 100% akrylową, to jest Akryl Premium o chwycie kaszmirowym. Myślę, że na taką poduszkę będzie najbardziej praktyczny. Jest również mieszanka akrylu z merynosem oraz włóczka w 100% z wełny merynosa. Taka przyda Wam się na przykład na czapki czy nawet swetry. Jeden motek waży 100 gramów i zawiera 50 metrów włóczki. Wykorzystam też szydełko w rozmiarze 8 mm. Zaczynamy. Rozpoczynamy od odcienia białego. Poduszkę szydełkujemy od dołu, od brody. Wyciągam sobie środek tej włóczki. Mam przygotowany również jeden znacznik. Zaczynamy od wykonania magicznego kółka. Ja sobie zawijam dwukrotnie na 2 środkowych palcach włóczkę. Następnie wkładam szydełko pod te 2 nitki, pobieram zza palca wskazującego, przeciągam pod spodem, pobieram jeszcze raz i przeciągam pod spodem i zacznę od 6 półsłupków w magicznym kółku. Wbijam się w środek magicznego kółka, pobieram, przeciągam, pobieram, przerabiam przez 2. To jest mój pierwszy półsłupek i jeszcze 5. Teraz zabieramy się za zamknięcie magicznego kółka. Patrzymy na tą stronę, gdzie jest ta nasza końcóweczka. I ciągniemy. Tutaj mamy 2 końcówki. Jedna wychodzi ze środkowych oczek i ciągniemy właśnie tę, która wychodzi ze środkowych oczek. Magiczne kółko nam się zamyka. Teraz ciągniemy tą końcóweczką początkową, zamykamy maksymalnie. Szydełko wraca na miejsce. I teraz wbijamy szydełko, robiąc pierwsze oczko ścisłe w pierwsze oczko tutaj. To jest takie pierwsze poziome oczko. I tylko ten jeden raz robimy oczko ścisłe, całą resztę będziemy szydełkować ślimakiem. Wbijam się teraz w kolejne oczko, robię pierwszy półsłupek i na ten wykonany pierwszy półsłupek, na oczko, które tutaj powstało, zakładam znacznik, żeby nie przegapić końca okrążenia. Wracam do tego samego oczka, robię jeszcze jeden półsłupek i we wszystkich pozostałych oczkach również 2 półsłupki w jedno oczko. Dochodzimy do oczka ze znacznikiem, ściągamy znacznik. W oczku ze znacznikiem znowu robimy 2 półsłupki, z których pierwszy oznaczamy. Drugi półsłupek w to samo oczko. Następnie w kolejnych oczkach na zmianę. 1 półsłupek, 2 półsłupki. 1, 2, 1, 2 i tak do końca okrążenia. Kończymy na pojedynczym półsłupku. Następne okrążenia wykonujemy analogicznie. Ściągamy znacznik. W oczku ze znacznikiem zawsze 2 półsłupki, z których pierwszy oznaczamy i w każdym kolejnym okrążeniu zwiększamy liczbę pojedynczych półsłupków między podwójnymi. Tutaj wracam do tego samego oczka, robię drugi półsłupek w tym samym oczku. Następnie w 2 kolejnych oczkach 1 półsłupek. I znowu 2 półsłupki w jedno oczko, a w 2 kolejnych oczkach 1 półsłupek. I tak pracuję do końca okrążenia. Następnie, jak dojdę do końca okrążenia, to znowu w oczku ze znacznikiem będą 2 półsłupki, a później 3 kolejne pojedyncze. Pojedynczy, pojedynczy, pojedynczy. I znowu będą 2 półsłupki w jedno oczko, pojedynczy, pojedynczy, pojedynczy. Następne okrążenie będą 4 pojedyncze podwójne, później 5 pojedynczych podwójne i kończymy tą naszą brodę, ponieważ właśnie teraz wykonujemy brodę Mikołaja. Kończymy rozszerzanie tego okręgu. Nie musicie tego rozprostowywać, to nie ma być idealnie płaskie kółko, bo zrobiłyśmy dosyć mało półsłupków na środku.
dlatego właśnie, żeby to nam się pięknie zaczęło zaokrąglać. To ma trzymać taki mniej więcej kształt. I kończymy na etapie, kiedy będzie 7 pojedynczych półsłupków pomiędzy podwójnymi. I właśnie wtedy się spotkamy. Zrobiłam to kółeczko. Dokładnie 7 pojedynczych półsłupków jest między tymi podwójnymi. I moje kółko ma średnicę mniej więcej 18 cm. I co robimy dalej? Dalej można oczywiście robić więcej okrążeń, jeżeli chcecie jakąś dużą poduchę, natomiast wtedy pamiętamy, że musimy się zaopatrzyć być może w więcej włóczki. Ja sobie zostawiam albo przełożę w oczku ze znacznikiem zrobię półsłupek i na to oczko założę znacznik, żeby mogła Wam powiedzieć dokładnie, ile okrążeń teraz zrobię. Samych tylko i wyłącznie pojedynczych półsłupków. Ja już sobie przygotowałam wcześniej taką modelkę, czyli drugą poduszkę i po prostu przestałam robić te pojedyncze okrążenia, przeszłam do kolejnego etapu poduszki w momencie, kiedy ta włóczka mi się skończyła, ale mam teraz założony znacznik, więc bez problemu sobie po zrobieniu tych okrążeń, jak włóczka mi się zakończy, policzę Wam, ile okrążeń wykonałam, zmierzę też ile centymetrów do góry. Robimy po prostu pojedyncze półsłupki w każdym kolejnym oczku. To jest jedyna różnica. Dalej pracujemy ślimakiem, czyli bez łączenia okrążeń. I nigdzie nie dodajemy już podwójnych. Wszystko nam zacznie się ładnie zamykać do środka. No dobrze, moteczek mi się skończył. Zobaczmy. 9 okrążeń mi się udało zrobić. I już mam przygotowaną miarę. Do góry daje mi to 7,5 cm. I mam w tej chwili taką miseczkę zrobioną, która, jak ją tak rozpłaszczę, to ona będzie idealnym dołem poduszki. Ona będzie idealną, okrągłą brodą Mikołaja. Więc rozkładamy sobie w ten sposób robótkę i bierzemy teraz motek beżowy, ponieważ musimy zacząć robić buzię. I robimy to w następujący sposób. Rozkładamy sobie o tak. I ja teraz mam już zaplanowane, że będę buzię robić w 15 kolejnych oczkach, czyli tutaj, jeżeli czasem macie inny rozmiar, Wam wychodzi tej poduszki czy tego pluszaka, to na bokach zostawiamy fragmenty, które nadal będą białe i biały będzie oczywiście również z tyłu. Zatem przygotowujemy również drugi motek białego. Pokażę teraz, jak wprowadzamy kolor. 15 kolejnych półsłupków będę robiła kolorem beżowym, a następnie wrócę do białego. Mam już tutaj naprawdę końcówkę tego pierwszego kłębka białego, wbijam szydełko w kolejne oczko, pobieram, przeciągam, mam 2 pętelki na szydełku i w tym momencie łapię beżową i zamknięcie tego półsłupka robię już kolorem beżowym. Teraz obie końcówki zaciągam, końcówkę tego białego wplatam sobie w oczka i podobnie tą końcówkę beżowego i robię 15 kolejnych półsłupków odcieniem beżowym. Mam 14 półsłupków odcieniem beżowym. Wyciągam sobie teraz końcówkę białą znowu. I podobnie jak zmieniałam kolor z tej strony, tutaj również wprowadzenie nowego koloru, czyli nowego kłębka białego, zaczynam jakby w połowie półsłupka, czyli robię ostatni 15 półsłupek, pobieram, przeciągam i w momencie, kiedy mam 2 pętelki na szydełku, łapię biały kolor. I teraz tą beżową zostawiamy. Można również robić tak, że wplatamy ją naokoło, prowadząc pod oczka, ale spod białej włóczki może ona prześwitywać, może być widoczna. Natomiast tutaj nie mamy bardzo długiego fragmentu, więc spokojnie jak zrobimy okrążenie, teraz dokończymy kolorem białym i tutaj znowu będzie trzeba wprowadzić beżowy, to podamy sobie to w ten sposób, ale o tym za chwilę.
Na razie wykonujemy dalszy ciąg okrążenia włóczką białą. Momencik, bo muszę sobie wrabiać tą końcóweczkę, żebym nie musiała tego robić później osobno. Beżowy zostaje, czeka na swoją kolej, a my teraz obrabiamy białym. Spotykamy się tutaj, gdzie znowu beżowy będzie się rozpoczynał. I zbliżamy się do beżowego. Pod tą białą nitką jeszcze robimy biały, natomiast w tym miejscu już musimy rozpocząć beżowy, więc łapiemy sobie końcówkę, którą tutaj mamy, luźniutko, bo ona nie może być napięta, bo nam całość będzie traciła formę, więc luźno teraz łapiemy sobie beżowy, pobieramy, przeciągamy. I biały będzie nam potrzebny po drugiej stronie, więc biały sobie również tutaj wplatamy pod kolejne oczka. Przerabiamy 15 półsłupków, właściwie 14, tak normalnie, a później sobie przy 15 zatrzymujemy się znowu, żeby zmienić włóczkę na białą. Natomiast ten sznurek tutaj również podajemy sobie i on się pięknie chowa, nic tutaj z tej strony nie będzie widoczne. Mam teraz do zrobienia ostatni półsłupek beżowy, więc robię pobranie beżowym, beżowy zostawiam i zamykam półsłupek białą włóczką i znowu naokoło prowadzę białym. Znowu aż do tego miejsca, tutaj gdzie białe oczko, znowu do połowy półsłupek, zmiana na beżowy i w ten sposób robimy kilka okrążeń. Ja zrobiłam raz, dwa, trzy, cztery, liczę w tej mojej modelce, zrobiłam 7 okrążeń, tak żeby ta buzia miała parę centymetrów i myślę, że wówczas się spotkamy. Z każdym kolejnym okrążeniem, w każdym kolejnym okrążeniu robimy dokładnie to samo, co przed chwilą. Spotkajmy się, kiedy będziemy miały więcej tych okrążeń. Kończę 7. rząd i teraz może też jeszcze zmierzymy. Tutaj mamy 16 cm, a do góry to będzie 8,5 cm. I nic tutaj trudnego się nie dzieje. Kończąc okrążenie, robię ostatni półsłupek dokładnie tak samo, czyli beżowy do połowy, zamykam białym, obcinam beżową włóczkę i pod kilkoma kolejnymi oczkami ją wrabiam. Można wrobić pod, na przykład tak jak ja teraz, pod 3 oczkami w tą stronę, a później zawrócić i w tą stronę pochować, żeby to było lepiej zabezpieczone. Tak wygląda buzia Mikołaja. To leciutko skręca na prawo, ale to nie będzie w niczym absolutnie przeszkadzać. I co robimy teraz? Mamy brodę, mamy buzię, musimy zrobić teraz jeszcze ze 2 albo 3, ja chyba zrobię 2 okrążenia samym białym, żeby tutaj już był brzeg czapki, a później przejdziemy płynnie do koloru czerwonego i zaczniemy robić resztę czapki. Więc teraz 2 okrążenia białe i to już będzie koniec, koniec tym kolorem. Przejdziemy następnie do zrobienia noska i wąsów, ponieważ nosek będziemy robić z beżowego, wąsy będziemy robić białe. Jak będziemy miały to skończone, to białą i beżową włóczkę, tą resztkę już odkładamy na bok i zostanie nam tylko czapka. No, doszłam tym białym naokoło i teraz po prostu obrabiam dalej. Również tą włóczką w kolorze białym. I to będzie pierwsze okrążenie, następnie drugie okrążenie i drugie okrążenie kończymy dokładnie na tyle. Po drugiej stronie tu mamy buzię, tutaj gdzieś na środku mniej więcej kończymy i tam wprowadzimy czerwony kolor. Zobaczcie, tak to wygląda. 2 rzędy zrobione. Przeszłam na drugą stronę i tutaj już obcinam z lekkim zapasem tą białą włóczkę, zostawiam pętelkę i później będziemy się zajmować wrabianiem czerwonego. Ściągam też znacznik, to już tutaj nie jest potrzebne. Odkładamy na bok i teraz zabieramy się za zrobienie wąsów. Wąsy robimy oczywiście białe.
wykonujemy na początek 19 oczek łańcuszka. Ja sobie złożyłam włóczkę na pół, tak żeby ta długa końcówka z kłębka była na górze. Pobieram, przeciągam. To jest mój supełek początkowy, którego jeszcze nie liczę jako oczko. I teraz dokładnie 19 oczek łańcuszka. Mam 19 oczek łańcuszka i teraz dokładnie postępujemy krok po kroku, tak jak ja. Wbijamy się w drugie oczko, licząc od szydełka, czyli pomijamy pierwsze oczko, wbijamy się w drugie i robimy tutaj oczko ścisłe, czyli pobieramy włóczkę tylko raz i od razu przez pętelkę. Następne oczko pobieramy i również oczko ścisłe. Następne oczko, jeden półsłupek. W kolejnych dwóch oczkach słupek, czyli najpierw narzut nitki na szydełko, przez dwa i znowu narzut nitki na szydełku, kolejne oczko, kolejny słupek. Teraz dwa słupki nawijane dwa razy, narzut dwa razy, wbijamy się w kolejne oczko, pobieram, przez dwie, przez dwie, jeszcze jeden słupek dwa razy nawijany, przez dwie, przez dwie. Muszę zobaczyć, bo sobie zapisałam dokładnie. Tak, następne oczko to będzie zwykły słupek i w ostatnim oczku do środka robimy oczko ścisłe. Czyli dwa oczka ścisłe, półsłupek, dwa słupki dwa razy nawijane, słupek i oczko ścisłe. I teraz dokładnie to samo, tylko od drugiej strony. Czyli zaczynamy. Oczko ścisłe, następne oczko. Jeden słupek, w następnych dwóch oczkach słupki dwa razy nawijane. W następnych dwóch oczkach jeden słupek. W kolejnym oczku jeden półsłupek. I ostatnie dwa oczka to oczka ścisłe. I zobaczcie, co tutaj się wydarzyło. Wąsy Mikołaja gotowe. Robię dodatkowe takie jakby oczko łańcuszka na końcu, żeby po wyciągnięciu tej włóczki mi się to wszystko tutaj ładnie zaplątało, zaciągnęło. Wszystko ładnie wyrównujemy. I zobaczcie, one tak w jedną stronę idą troszkę do góry i to właśnie będzie ta strona, którą te wąsy będziemy przyszywać. Najpierw jednak musimy zrobić nosek. Zrobimy okrągły nos z włóczki beżowej i na ten nos przyszyjemy wąsy. I ja przyszyję tylko środek, żeby te tutaj swobodnie sobie odstawały. Można przyszyć troszeczkę dalej, można to zrobić igłą i nitką. Można wziąć kawałek białej włóczki i po prostu przywiązać. Zrobić coś takiego. Na pół, tutaj, na drugą stronę i tam na supeł przywiązać. Też będzie w porządku. Nie ma to tutaj żadnego znaczenia, ale zanim zaczniemy przyszywać, to teraz łapiemy znowu włóczkę beżową, bo musimy Mikołajowi zrobić nos. Robię ponownie magiczne kółko, czyli nawijam dwa razy na dwóch środkowych palcach włóczkę, wkładam pod te dwie, pobieram, przeciągam i tym razem obrabiam magiczne kółko, robiąc 8 półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Zamykamy magiczne kółko, tak jak poprzednio. Patrzymy na stronę, gdzie jest ta końcówka. Łapiemy tę część, która wychodzi ze środkowych oczek. Zaciągamy. Wolną końcówką zamykamy. I zamykamy okrążenie oczkiem ścisłym wbitym w pierwsze oczko. I teraz robimy dwa okrążenia oczek ścisłych pod tylną nitkę.
Przechodzimy do następnego oczka i nie wbijamy się pod całe oczko, tylko pod tylną nitkę i robimy oczko ścisłe. Pilnujemy, żeby to robić luźno, bo nie chcemy, żeby nam się to zawinęło do środka. Luźno pętelki. I obrabiamy. Kolejne oczka. Jedno oczko ścisłe pod tylną nitkę w każdym kolejnym oczku. Można sobie na początku założyć znacznik, ale nie trzeba, bo to będzie widać, gdzie mamy zakończyć. O, bo jak widzicie tutaj był początek, zaczyna nam się kolejny rząd. Można sobie policzyć tutaj te poprzeczne kreseczki, które zostają przez to, że szydełkujemy tylko i wyłącznie pod tylną nitkę. I w tym miejscu obcinamy włóczkę, wyciągamy to oczko, wbijamy się w środek kolejnego oczka, przeciągamy włóczkę na wewnętrzną stronę i mamy okrągły nosek Mikołaja gotowy. Tutaj zobaczcie, mamy też dwa sznurki. Jeżeli sobie ten, który teraz przedziałyśmy na drugą stronę, jeszcze pod jednym oczkiem przełożymy w ten sposób, żeby mieć mniej więcej po jednej stronie ten początkowy sznureczek, a po drugiej stronie drugą część, to teraz wbijając to w tę część poduszki, na samym środku buzi na dole, przedziewając między oczkami, przełożymy te końcówki na wewnętrzną stronę i tam też możemy związać je na supeł. To nam po prostu zabezpieczy te końcówki, jednocześnie nie będziemy musiały wszywać. Więc najpierw przywiązujemy dokładnie na środku nosek, a później wracamy do naszych wąsów i w ten sposób, żeby brzeg tutaj się zgrywał z noskiem, żeby lekko w ten sposób zasłaniał, przyszywamy wąsy. Gotowe. Poszłam na łatwiznę i przywiązałam. Tak jak mówiłam, przywiązałam nosek, a później przywiązałam wąsy. I teraz myślę, że warto też gdzieś tutaj środek złapać. Jakiś taki, kawałeczek dalej. Pojedynczym może kawałeczkiem włóczki. Też przedziać na drugą stronę, żeby tylko te brzegi odstawały, bo tak to trochę nam się za mocno zwija. Można też zrobić tak, żeby zrobić drugi wąs identyczny i zszyć je razem. Wtedy będzie to sztywniejsza forma, ale myślę, że super też sprawdzi się po prostu złapanie któregoś z tych 2 razy nawiniętych sznurków i przedzianie na drugą stronę, to tylko te brzegi będą odstawać i myślę, że wtedy będzie ok. A teraz zabieramy się już za czapkę. Szydełko wraca na miejsce. Zaczynamy wprowadzać teraz czerwony kolor i robimy czapkę. Tutaj myślę, że nie ma znaczenia, w którym miejscu, czy jak masz 2 nitki na szydełku, czy jak masz 1 nitkę na szydełku, zaczynasz nowy kolor, bo i tak jakoś tam minimalnie ta różnica koloru będzie widoczna, dlatego robimy to na tyle poduszki. Zaczynamy obrabiać półsłupkami. Wprowadzam sobie obie końcówki pod oczka, i czerwoną, i również tę końcówkę białą. I teraz robimy ze 2 albo 3 okrążenia półsłupków, też bez dodawania, bez odejmowania oczek, żeby troszeczkę podnieść tę czapkę do góry. Następnie po zrobieniu 2 właśnie albo 3 okrążeń naokoło, rozpoczniemy zwężanie czapki do góry. Więc zrobię te jeszcze kolejne 2 okrążenia, no i wtedy się spotkamy. Zrobiłam 2 okrążenia i od teraz już zacznę zwężanie. I zwężanie do góry czapki wykonujemy w następujący sposób. W jednym okrążeniu będziemy łapać 2 oczka w jedno, a następnie pomiędzy tymi łączonymi 2 półsłupkami będziemy robić tyle samo pojedynczych, ile robiłyśmy tutaj przy rozszerzaniu, czyli robimy takie odbicie lustrzane, tu się rozszerzało, a tu w ten sam sposób będzie się zwężało, tylko że co drugi rząd będziemy robić jedno pełne okrążenie pojedynczych półsłupków, bo nie chcemy, żeby nam się to zamknęło w taką kopułkę, tak jak się rozszerzało w półokrąg, to żeby tutaj też się tak zamknęło, tylko żeby ta czapka była spiczasta. Zatem teraz zaczynamy od łączenia. A w następnym okrążeniu robimy okrążenie właśnie bez łączeń. Wbijamy szydełko pod jedno oczko, pobieramy, przeciągamy
I teraz zamiast pobrać drugi raz, wbijamy się w następne oczko i też pobieramy, przeciągamy. Mamy teraz 3 pętelki na szydełku. Pobieramy, przeciągamy przez 3 i zobaczcie, powstało u góry jedno oczko, a mamy 2 półsłupki złapane. Pamiętamy, że tutaj rozszerzanie zakończyłam w miejscu, gdzie miałam 7 pojedynczych półsłupków pomiędzy podwójnymi, więc tutaj również pomiędzy tymi łączeniami robię 7 pojedynczych półsłupków, czyli w 7 kolejnych oczkach 1 półsłupek. 3, 4, 5, 6, 7 i łączymy 2 oczka w jedno. Pobieramy, przeciągamy, następne oczko pobieramy, przeciągamy, pobieramy, przerabiamy przez 3. I teraz znowu 7 pojedynczych, i 2 oczka łączone w jedno. W ten sposób biegniemy do końca okrążenia. Będzie wyraźnie widać, gdzie ono jest, ponieważ tutaj mamy właśnie ten uskok, więc do tego miejsca dziergamy w ten sposób. Mam zrobione 7 pojedynczych, łączę 2 w jedno. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i jestem dokładnie na drugiej stronie. I teraz już tutaj na samym końcu nie robię tego łączenia, tylko przechodzę właśnie do okrążenia tylko i wyłącznie pojedynczych półsłupków. Czyli teraz bez żadnego łączenia robimy dalej 1 półsłupek w każdym oczku, aż dojdziemy właśnie mniej więcej tutaj do tego miejsca. Na tyle poduszki. Pojedyncze półsłupki tu się spotykamy. Zbliżam się do końca i teraz możecie sobie poeksperymentować, jeżeli chcecie, ponieważ ja robię właśnie tak na zmianę, jedno okrążenie ze zwężaniem, jedno okrążenie pojedynczych półsłupków. Natomiast jeżeli zrobiłybyśmy na przykład jedno okrążenie ze zwężaniem, 2 okrążenia bez zwężania, bez odejmowania, to ta czapka wyjdzie dłuższa. I też będzie na pewno fajnie. Mnie zależy na tym, żeby tą czapkę też porządnie wypełnić kulką silikonową, którą za chwilę będziemy wypełniać tego pluszaka, czy tą poduszkę, czy jak to tam nazwać. Natomiast można zrobić czapkę dużo dłuższą. Wystarczy właśnie wprowadzać kolejne okrążenia, tylko i wyłącznie pojedynczych półsłupków. Dokończyłam to okrążenie i teraz zaczynam znowu okrążenie ze zwężaniem. I tak jak tutaj w każdym kolejnym okrążeniu było o 1 więcej pojedynczy półsłupek między podwójnymi, to tutaj będzie ta liczba nam zmniejszać. Było 7, teraz jest 6. Zatem 2 oczka łączę w jedno i teraz 6 pojedynczych. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 i 2 łączę w jedno. I tak pracuję do końca okrążenia, czyli 2 łączone 6 pojedynczych, 2 łączone 6 pojedynczych i tutaj jak zrobię ostatni łączony, 2 półsłupki łączone w jeden, to robię 6 pojedynczych i przechodzę płynnie, już bez łączenia tutaj, przechodzę płynnie pojedynczymi. I tak wykonujemy kilka okrążeń na zmianę zwężanych i na zmianę okrążenie zwężające i okrążenie zwykłych półsłupków. Nie zamykamy jeszcze całkowicie. Zatrzymujemy się, kiedy jeszcze będzie u góry otwór, no bo musimy tę poduszkę wypełnić kulką silikonową. Jeżeli chodzi o oczka, to można zrobić to w następujący sposób. Albo można wziąć czarną włóczkę i wyszyć tutaj takiego ptaszka, takie 2 nici, w ten sposób, w ten sposób, w ten sposób i w ten sposób. Wtedy nasz Mikołaj będzie miał takie przymrużone oczy. Można zrobić z czarnej włóczki kółko, magiczne kółko i przyszyć również tutaj. Natomiast ja się zdecydowałam, tak jak pokazałam to u siebie na Instagramie w takiej rolce początkowej, zdecydowałam się zastosować gotowe oczka, takie duże, ruchome oczka, które przykleję pistoletem na klej na gorąco. Myślę, że to będzie bardzo zabawnie wyglądać, ale no chciałam też wspomnieć o tym, że jeżeli chcecie wyszywać oczka, no to trzeba to też zrobić najlepiej jeszcze w tym momencie, zanim to się za bardzo nie zwęży u góry i będzie mniej wygodnie. Mam już troszeczkę większą część zrobioną
I tak jak wspomniałam, było 7 pojedynczych, później okrążenie bez odejmowania, następnie 6 pojedynczych łączone i okrążenie bez odejmowania. Zrobiłam też 5 pojedynczych i jedno okrążenie bez odejmowania i już mi się tutaj zmniejsza ładnie ten otwór, więc zacznę powoli wypełniać poduszkę kulką silikonową, żeby później jak ten otwór jeszcze bardziej się zmniejszy, no to żeby już tylko dopchnąć. Także przygotowujemy kulkę silikonową i pakujemy. Wypełniłam. Mniej więcej pół kilograma kulki silikonowej potrzeba na wypełnienie poduszki w rozmiarze 40 na 40 cm, więc na takie 2 poduszki kilogram spokojnie wystarczy. Ja jestem teraz w momencie, gdzie mam 5 pojedynczych półsłupków pomiędzy tymi łączonymi. Zrobię kolejne okrążenia, 4, 3 i jak będę miała 2 pojedyncze pomiędzy łączonymi, no to wtedy jeszcze raz się z Wami tutaj spotkam, pokażę co dalej. Czapka wygląda w tej chwili tak. Ma już niewielki ten otwór u góry i proponuję teraz, stanęłam tak jak wspomniałam, w miejscu, gdzie tutaj na końcu mam 2 pojedyncze pomiędzy tymi łączonymi. I róbmy teraz dużo więcej okrążeń, tylko i wyłącznie pojedynczych półsłupków, żeby zrobić taki dłuższą końcówkę tej czapki, którą później złożymy tutaj i przyszyjemy do niej pompon. Pokażę teraz, jak zrobić taki pompon, który nam się przyda do udekorowania czapki. Jeżeli macie drugą osobę do pomocy, to sobie poradzicie super. Na pewno jest dużo łatwiej. Natomiast no, postaram się pokazać to też, jak poradzić sobie samemu. Więc wracamy do białej włóczki i robimy pompon. Nawijamy sobie włóczkę na tych 3 środkowych palcach. Rozstawiamy je szeroko. Im więcej nawiniemy, tym gęstszy będzie pompon. Staramy się tutaj sobie zostawić też miejsce, bo za chwilę będziemy musiały tam jeszcze jeden kawałek włóczki zmieścić. Obcinamy. Następnie też można sobie poradzić jedną ręką, dlatego mówiłam, że muszą być ostre nożyczki. Dłuższy kawałek włóczki przygotowujemy. I teraz musimy go tutaj zmieścić, między te palce przedziać na drugą stronę i związujemy na środku. Dłuższą część ja tutaj sobie zaciągam, dlatego ten palec w środku mi tutaj trochę pomaga. Przeciągam jeszcze raz i mam teraz 2 razy zawinięte. Zaciągam sobie mocno. I teraz jak to jest tutaj tak zaciągnięte, możemy sobie przytrzymać i zabieramy się za przecinanie tego, co na palcach. Za pierwszym razem może Wam z tych palców pospadać i w ogóle, ale to jest wszystko kwestia wprawy. Przecinamy włóczki z jednej strony. Uwaga, żeby sobie nie skaleczyć ręki. I z tej strony podobnie. Cały czas trzymamy te końcówki, którymi związywałyśmy. Po przecięciu pilnujemy, żeby te końcówki nam nie uciekły. Wyjmujemy już palce i teraz dopiero, starając się tutaj, żeby się nic nie przesunęło, dlatego ważne było to mocne zaciągnięcie, związujemy sobie te końcówki tutaj. Tutaj by się najbardziej przydała właśnie druga osoba. Mocno zaciągamy. No by się przydała druga osoba, żeby Wam to tutaj przytrzymać, natomiast no też można sobie poradzić jakoś. Można na 3 razy i teraz te 2 włóczki też sobie tutaj przytrzymujemy. No i teraz cała zabawa polega na tym, żeby wziąć ostre nożyczki i przygotować fryzurę. Czyli przycinamy wszystkie wystające elementy. Śmiało tniemy, im więcej obetniemy, tym bardziej puchaty ten pompon będzie się wydawał
Nie boimy się tego cięcia. I kiedy już ufryzujemy, to pomponik będzie właśnie wyglądał tak. Robię dalej czapkę i spotkamy się, kiedy już przyjdzie do przymocowania. Zrobiłam kilka rzędów, końcówka czapki wygląda tak. I teraz co możemy zrobić? Możemy zrobić jeszcze dłuższy i wtedy będziemy miały możliwość złożenia, właśnie tak jak wspomniałam wcześniej, złożenia tutaj na bok i tutaj dopiero przymocowujemy pompon. Albo można zostawić to w ten sposób, teraz zamkniemy i pompon przymocować u góry. Warto sobie po prostu te podusie postawić i zobaczyć, jaka wersja nam się bardziej podoba. Ja teraz stwierdziłam, że wersja właśnie taka będzie mi się podobała bardziej, więc obcinam już teraz sznurek, zostawiam dłuższą końcówkę, przygotowuję sobie igłę dziewiarską i zabieram się za zamknięcie czapki na górze. Szydełko już wyciągam. Przy pomocy igły włóczkę przeciągam przez to ostatnie oczko, żeby je zamknąć. I teraz zawsze jak zamykamy cokolwiek w ten sposób, to kierujemy igłę od środka na zewnątrz. Może być w każde oczko, może być co drugie oczko. Wkładamy igłę zawsze od środka na zewnątrz i będzie nam się to wszystko tutaj ściągało. W przedzianiu tutaj całości ściągnęłam mocno włóczkę i dzięki temu mi się ładnie czapka zamknęła. Robię jeszcze kilka takich przeszyć zabezpieczających, zanim włóczkę obetnę. Mamy dwa sznureczki dłuższe, przedziewamy je w odpowiednim miejscu na drugą stronę i też przywiązujemy na supeł, więc teraz już zapraszam Was na podsumowanie. Moja przezabawna, świąteczna poducha pluszak z włóczki sznurkowej od firmy Pimotki jest już gotowa. Ja jestem zachwycona efektem. Nie mogę się doczekać, kiedy pokażę ją moim dzieciom. Jestem pewna, że też ją pokochają, dlatego przezornie przygotowałam już, prawie kończę drugą sztukę, żeby nie było kłótni, czyja ta poduszka jest. Polecam Wam gorąco tą włóczkę, bardzo ciekawie się z niej dzierga, jest to nowość, jeszcze czegoś takiego nie próbowałam. Bardzo przyjemnie się dzierga, ta 100% akrylowa na pewno sprawdzi się właśnie na jakieś poszewki, na poduszki, na pluszaki, na kocyki, na jakieś dywaniki. Jest bardzo miękka, bardzo przytulaśna, w dotyku zupełnie inna niż klasyczny bawełniany sznurek. Na pewno ta z mieszanki akrylu z merynosem, albo tym bardziej ta w 100% merynosowa jest jeszcze przyjemniejsza w dotyku. Poducha wyszła rewelacyjnie, idę zrobić jej kilka zdjęć i też Was zachęcam do tego, żebyście zobaczyły teraz te zdjęcia. Mam nadzieję, że one zachęcą Was do wspólnego świątecznego dziergania, a już teraz dziękuję Wam serdecznie i widzimy się w kolejnym tutorialu.